Dzień dobry, nazywam się Kaja Klimek, a to jest konkurs filmów krótkometrażowych na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. W tym roku do konkursu zakwalifikowało się 27 filmów, a my robimy rzecz niebywałą. Nie ma spotkań po blokach filmowych, tylko z każdym z reżyserów i reżyserek rozmawiamy osobno. Ja się bardzo cieszę, że to właśnie ja prowadzę te rozmowy. A dzisiaj moim gościem jest Iwan Bambalin, reżyser filmu Green. Cześć Iwan, dzień dobry. Fajnie, że jesteś z nami. My się już kiedyś spotkaliśmy w Gdyni, teraz spotykamy się w Gdyni z Twoim kolejnym filmem. Bardzo się cieszę, że ten film znalazł się w konkursie. Uwielbiam science fiction, a jest go strasznie mało. I właśnie chciałam Cię zapytać, już widzę tutaj żywe reakcje po Twojej stronie. Co Ty w ogóle myślisz o tym gatunku i czy masz jakieś przemyślenia na temat tego? Zacznę od takiego pytania właśnie. Dlaczego twórcy tak rzadko po niego sięgają w kontekście filmów krótkometrażowych i w ogóle to w Polsce może faktycznie też nie mamy zbyt wielu filmów science fiction w ostatnich latach. Więc jakie są Twoje przemyślenia na ten temat? Ja myślę, że dzisiaj jest tak, że naprawdę wszyscy chcą robić, oczywiście jak to było zawsze, nie? Wszyscy chcą zrobić jak można największą, najlepszą rzecz, a wiadomo, że w kinie jak chcesz czegoś takiego super, mega wow zrobić, to potrzebujesz budżetu na to. I właśnie kiedy myślimy o science fiction filmie, to od razu sobie wyobrażamy po prostu obrazki, nie wiem, Christopher Nolan, jakieś po prostu rakiety, nie, coś mega ciekawego i coś w takim stylu, co po prostu niestety dużo reżyserów, filmowców, oni boją się czegoś takiego i nie idą w to. Na co, kiedy ja pracowałem nad tym filmem i najpierw nad scenariuszem, to w ogóle to jest też mój problem, że nigdy nie myślę o budżecie, kiedy piszę scenariusz i potem się okazuje, że to jest trudne do zrobienia, ale od początku jakby byłem zainspirowany filmami typu B, nie? B-movies. Jakby i takie stare horrory, właśnie też science fiction, gdzie wszystko zrobione z papieru jakiegoś, nie? Tam dinozaury, UFO, to jest takie trochę śmieszne, cringe'owe, ale to ma swój jakiś urok, ma swój vibe i to była duża inspiracja, więc chciałam zrobić coś w tym kierunku. Więc nie bałem się i nie miałam takich jakichś ograniczeń, żeby to zrobić. Nie chciałem jakichś specefektów, wow i coś takiego. Myślę, że tutaj dotknąłeś sedna problemu w ogóle, jaki często chyba się pojawia wśród twórców, że się boją coś zrobić. Może się do tego nie przyznają, ale ten strach im towarzyszy. A jeśli chodzi o Twój film, to oczywiście ten strach i lęk tam jest, tylko nie w kontekście tego, jak zrobić film, tylko o czym ten film opowiada. Więc chciałabym, żebyśmy chwilę porozmawiali, zanim jeszcze porozmawiamy o wielu innych rzeczach, które są z nim związane, o tym, skąd ta historia do Ciebie przyszła, bo ja jak go oglądam, to mam takie poczucie, że to są właściwie moje lęki tu i teraz, że to nie jest świat przyszłości, tylko to jest tak jak w dobrym science fiction, że to opowiada o tym, z czym my się tutaj mierzymy. Więc powiedz, co tutaj stało za tym scenariuszem na takim poziomie właśnie emocjonalno-realistycznym właściwie? Mnie się wydaje, że trudno ukryć to, co się dzieje dzisiaj w świecie. Że my już mamy ten problem z ekologią i ten problem nie tylko jest połączony ze śmieciami, tylko naprawdę ze wszystkim. Nie? To znaczy mamy problem z każdej strony. To codziennie oglądamy w wiadomościach, to widoczne i wszyscy o tym mówią, ale nie wszyscy są w to zaangażowani, ponieważ można słuchać, ale nie słyszeć. Można widzieć, ale nie oglądać. I właśnie ja miałem tak, że sam już od dawna jakby byłem w temacie tego wszystkiego, co się dzieje. I chyba dzięki social media, nie? Kiedy coś zaczynasz oglądać,
to zaczynałem ci to zarzucać jeszcze bardziej, więcej i masz tego jeszcze więcej. Więc w pewnym momencie po prostu wszędzie miałam te filmy o ekologię, jakieś reklamy, jakieś po prostu mniejszych accounty, mniejszych ludzi to coś robią. No i to bardzo mnie inspirowało i myślałem, jak to też mogę pokazać, co mogę powiedzieć, bo to jest to, co dzisiaj dotyczy naprawdę każdego. W niezależności od jakichkolwiek spojrzy na ten świat, to jest po prostu coś, co dotyczy każdego, więc każdy musi to zrozumieć, obczaić i zrobić jakiś dla siebie z tego, jak to powiedzieć, wyniki, tak dobrze mówię? No. Ale właśnie, jeśli mówimy o filmie, to też bardzo dużo akcent idzie na dziecko. Chciałam o tym powiedzieć, że jednak starszy ludzi, powiedzmy, nie chcę, żeby to brzmiało w chamski sposób, ale oni już przeżyli trochę i zostaje młodsze pokolenie, co będzie musiało walczyć z tym wszystkim, co się dzieje, o wielu bardziej więcej niż teraz. Więc trzeba też pomyśleć o tym, co my zostawiamy poza sobą. Więc dlatego cała historia jest związana z dzieckiem. No to jest bardzo uderzające w tym filmie, że jeszcze mamy ten wątek, o którym mówią te osoby wypowiadające się, które jakby tworzą przed nami całą tę historię, mówią o poczuciu winy rodziców za to, że nie angażowali się w sprawy ekologiczne. I to jest strasznie uderzające, że to głos płynący z przyszłości dotyka czegoś, co się dzieje tu i teraz. Bardzo to jest cenne w Twoim filmie, że to zostaje tak otwarcie wyrażone, bo tak jak powiedziałeś, często ze sprawami katastrofy ekologicznej jest tak, że ludzie słyszą, ale nie słuchają albo udają, że właściwie nie słyszą. Także to jest świetne. Mówisz o dziecku, ale mamy też postać matki, która tutaj jest tą kluczową osobą. I chciałabym Cię zapytać o poszukiwanie aktorki, bo Angelika Kujawiak to jest osoba po prostu, której ja bym oddała serce, jeśli bym mogła, więc ona jest absolutnie wizualnie pod każdym względem niesamowita w tym filmie, więc chciałam Cię zapytać, jak ją znalazłeś, jak jej szukałeś i jak ta współpraca przebiegała, bo od momentu, kiedy się pojawia na ekranie do momentu, kiedy znika, no ja nie mogłam od niej oderwać oczu. Jest niesamowitą aktorką po prostu. Ona jest niesamowita i po prostu doceniam ją strasznie, bo to, jak trudno było zrobić ten film, to po prostu można zrobić oddzielny film o tym. Tak chyba jest z każdym filmem, ale to z moich doświadczeń to było najtrudniejszy film, co robiłem. I Angelika, ona ani razu nie powiedziała nic złego tam w moją stronę czy w stronę zespołu, kiedy na planie zdjęciowym była tragedia. I Angelika po prostu siedziała, czekała, robiła swoje i potem koniec zdjęć i ona szła sobie spać i okej. I tak, ona idealnie pasuje do tej roli też uważam, chociaż najpierw miała tą rolę dostać inna aktorka, ale niestety miała jakiś wypadek i dowiedzieliśmy się o tym gdzieś 2 tygodnie przed tym, jak już były ustawione zdjęcia pierwsze, więc musiałam bardzo szybko znaleźć nową aktorkę i szczerze powiem, teraz nie do końca pamiętam, jak ją znalazłem, ale podejrzewam, że właśnie mnie dała jej kontakt moja opiekunka artystyczna, Weronika Anderson, i myślę, że stąd ją kojarzę, ale tak mi się wydaje przynajmniej. Też źle pamiętam. I też pamiętam, jak spotkaliśmy się z nią, to od razu było, dobra, to jesteś ty. I potem na planie my mieliśmy taki dobry kontakt. Od razu, ja jej mówiłem, ona od razu wiedziała, co robić. Ja nie miałam wątpliwości w tym, co ona robi. I jak robiliśmy dubla, to raczej przez jakiś błąd, nie wiem, techniczny, czy nie wiem, tam scenografię, czy coś, ale nie przez ją grę aktorską, bo to, co ona robiła, to było świetne.
Ale częścią jej bycia na ekranie też jest kostium i ta rakieta, którą ona przylatuje. Opowiedz trochę o wymyślaniu tych rzeczy materialnych, bo to jest jednocześnie z przyszłości, ale też takie bardzo właśnie retro. I przede wszystkim ten kostium, ten kombinezon, no, to jest absolutny sztos, że tak powiem. Chciałabym trochę wiedzieć o tym, jak wymyślaliście cały ten świat przedstawiony. To też było bardzo ważne i kostium, i rakieta, ponieważ ja się na co dzień zajmuję się filmikami fashion branży, więc bardzo to było ważne dla mnie też mieć jakiś motyw tego, powiedzmy. I nad kostiumem też bardzo długo pracowaliśmy. Właśnie to moja scenografka Żenia Włokońska i Adelina, bo dziewczyny razem robili ten kostium. Najpierw mieliśmy inne próby. Adelina Boryc, przepraszam, to ona też jest reżyserką, chyba też jest znana. Więc pierwsze kostiumy, coś nam się nie udało. Na przykład ten cały hełm, on był najpierw totalnie, co było nie to, więc było bardzo dużo prób, też potem kostiumy dla statystów, a kostium Angeliki to w końcu był jakiś kostium kupiony, to jest normalnie kostium na narty, kupiony na OLX-ie i potem już przerobiony, przyklejony te wszystkie rurki, jakieś papiery, wszystko, no dziewczyny siedzieli nocami i to kombinowali. I no tak, to była tak rakieta, to ja miałam 3 scenografki. To była Klara Borg, Justyna Bugajczyk i Kateryna Stojak. Ona też jest z Białorusi. Kateryna była na planie. Klara zrobiła samą rakietę, ale niestety nie mogła z nami pojechać na zdjęcia do gór. A Justyna robiła rakietę wewnątrz. Dobrze mówię? Wewnątrz? Wewnątrz. W środku. I tak, Justyna już robiła to w środku i mieliśmy problemy z rakietą, bo ona była zrobiona z kilku różnych detali, żeby można było ją już skleić na planie, ale dostarczyć w takim formacie złożonym. Na przykład, jakby ktoś nie wiedział, to kiedy jest mróz, to taśma klejąca i superklej nie działają. Dowiedzieliśmy się o tym na planie. I rakieta nie chciała po prostu w ogóle się podnieść. Więc to tak, just saying, jakby ktoś był ciekaw na ten temat. Więc to też, rakieta trochę zajęła czasu i potem, no to jest ta sama rakieta i w zimę, i w lato, więc ona przeżyła bardzo dużo, ale wytrzymała. No i też do tego trzeba było dopasować kostium psa. Ale z psem już tak dużo nie było roboty z kostiumem pieska, ale to też było ciekawe. Faktycznie jest trochę tak, jak mówiłeś wcześniej, że sama praca nad tym filmem to jest temat na kolejny film, taki właśnie z poziomu meta, jak się realizuje filmy, które później właśnie sprawiają takie, a nie inne wrażenie. Świetne są te historie, bo to z jednej strony jest opowieść o świecie przyszłości, który wcale nie jest wesoły, ale z drugiej strony sama energia, która z tego wszystkiego przebija, jest taka dająca dużo nadziei na to, że się da jak się chce, więc to jest akurat świetne. A powiedz mi, bo ja ostatnio się dosyć dużo nad tym zastanawiam, jakie ty masz przemyślenia na taki temat? Bo oczywiście w mediach czy w pracach naukowców jasno słyszymy o tym, że nie będzie lepiej, jeśli czegoś natychmiast z tym nie zrobimy. Pojawiają się różne alarmistyczne głosy, takie, że pora zacząć działać. Nie widzimy, żeby to robiło na ludziach wrażenie, że jednak jest trochę ten shutdown, że nie chcemy o tym słyszeć. Ale wydaje mi się, nie wiem jak ty na to będziesz patrzył, że właściwie potrzebny jest jakiś nowy język mówienia o tych rzeczach, tak żeby ludzie chcieli tego słuchać. I czy ty jako reżyser czujesz, że właściwie kino i takie kino gatunkowe, które jest angażujące emocjonalnie i takie właśnie trochę odjechane jak twoje, to może być sposób na to, żeby z trudnym tematem, takim jak właśnie katastrofa ekologiczna i klimatyczna, dotrzeć do ludzi? Jak ty na to patrzysz? Tak, ja myślę, że 2 są sposoby. Jedno to po prostu mówić w twarz i pokazywać to stricte, patrz co będzie, patrz co już się dzieje.
i pokazywać ciężkie rzeczy i bez żadnych bez cenzury, nie, powiedzmy. Albo właśnie pokazywać coś w taki bardzo sposób rozrywkowy. I właśnie ten film, on jest pokazany w sposób rozrywkowy, żeby było ciekawe na to patrzeć. Jakby ta animacja i kolory. Ja w ogóle lubię robić kolorowe filmy, dlatego tam też dużo tych kolorów. Bo widz lubi patrzeć na coś ciekawego. Bo też może to trochę ten moment, kiedy forma jest trochę mocniejsza niż jakby sama opowieść, chociaż z innej strony nie. Ale no tak, trzeba wizualnie widza po prostu kupować, powiedzmy, i żeby on patrzył i może w taki sposób lepiej zrozumiał, o co chodzi. Ja wierzę w takie kino, więc jedną widzkę już na pewno masz. Ja będę śledziła kolejne Twoje dokonania i tak jak mówiłam wcześniej, bardzo się cieszę, że ten film jest w konkursie filmów krótkometrażowych w Gdyni i że świat może go zobaczyć. To jest wspaniała sprawa. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i trzymam za Ciebie kciuki, Iwan. Czekam na następne filmy, na następne kostiumy i na następne odkrycia aktorskie, takie jak Angelika Kujawiak, bo to jest po prostu super, że mogliśmy ją zobaczyć w tym filmie. Zatem dziękuję i powodzenia. Trzymaj się. Dzięki. Do widzenia. Cześć.